Witajcie w kolejnym odcinku naszej przygody. Dzisiaj podczas podróży do prawdziwej perły kultury i historii, Hue, będziemy testować jeden z nocnych autobusów, odwiedzimy Cytadelę Cesarską, a Daniel zaliczy wizytę u wietnamskiego fryzjera. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 27 styczeń. Ruszamy do Hue. Będziemy jechać busem, który jest przystosowany do spania. Jest to tak zwany sleeping bus. Zaraz Wam go pokażemy. Zobaczycie, w jaki sposób się podróżuje po Wietnamie. Jest to troszeczkę droższa wersja, bo zapłaciliśmy 60 zł od osoby. 7 zł więcej niż taki połowicznie śpiący. Tak, a mogliśmy 53, budget travel. Pewnie też się nim przejedziemy, żeby Wam to pokazać, ale zobaczymy, czy przepłaciliśmy, czy nie. Czy da radę się wyspać. No to ruszamy. Pół godziny opóźnienia, ale jakoś się udało. Zaraz Wam... Paulina, nasz skryba. Tu są najpotrzebniejsze rzeczy zawsze przy sobie. Aha. Tak to wygląda. Tam jakiś Chińczyk śpi. O, Wietnamczyk w zasadzie. Zdejmuje się budki. Wkłada tutaj. No i dobra, i wybieramy miejsce. Ale wyglądają tak. Leżanka cała. Mam nadzieję, że jest trochę większa. A chcemy na górę czy dół? No, może jedno i drugie. Czy chcesz na górze też? Możemy obok ciebie w sumie. Możemy obok siebie, no. No dobra, no to chodź. No to na górze. Ja chcę przy oknie. Ja chcę przy oknie. Nie chcę w środku. Nie, no to ty na dół, jeśli już. No dobra. Najgorsze miejscowe jest na środku. To dawaj na dół. Nie chcę na podłodze. To będę stopy ludzi wąchał, kurde, co ty myślisz? Grałem w papierkami nożyce. No nie, ja już tutaj... Nie, ważne, grałem w papierkami nożyce jak zwykle. To wygrałem, bierze lewo. No dobra. 3, 4. Wygrałam. Ale śmieszne. Jak tam twoja plitka? Nieźle. Ja tu się to nie zmieszczę na 200%. Czy to jest dla jakichś maluchów? Dla ciebie, że nawet ty się ledwo tu mieścisz. Przegłośnik na pierwsza. Tutaj by kierowca gadał, tutaj mi. Katastrofa. Tak mnie wycyckała. Daniel i jego rozterki życiowe. Które łóżko wybrać? Czyli tutaj jest najgorzej, bo jestem dosyć szeroki i będą mnie tykać z dwóch stron, a ja tak, no nawet jak jestem tak, to i tak wystaje, więc Tak. chyba i tak wybiorę. A na dole co jest nie tak? Nie no, na dole jest tak trochę za nisko. Tu jest tak trochę niewygodniej. Ale nie chcę usiąść tam, bo tam z przodu jest głośnik. Ale może trzeba szybko zająć, bo tutaj jest tak średnio. Dosyć. Go Szczerze for wam it. powiem. Ale chciałbym też z tobą rozmawiać, no może ty chcesz No na to środku. ja się wychylę i możemy tak rozmawiać, to jest to samo. Jak? No tutaj. Ła, No jest trochę ciasno, no. no jest super ciasno. Na dole jednak jest więcej miejsca. Ja myślę, że wybiorę jednak dół. No to dawaj. Mam nadzieję, że nikomu nie będą śmierdzić stopy. No, chyba muszę wziąć ten dół jednak. Tak, zdecydowałem. Nice. To dawaj. Zamieniamy się, idziesz na dół. Nie. Tutaj. No ja wygrałam. No wiem, że a może możemy zrobić reasumpcję, bo przegrałem. Nie. O Jezu. Ten to sobie wziął najgorsze. Jest i na środku, I na dole. i na dole. Bez okna, bez niczego. Dramat. Może tak lubi. Może lubi być tykany z dwóch stron. Mi przynajmniej ekran działa. Nie to żeby coś, ale cały czas jest no signal. Dla większych osób to nie jest zbyt wygodne podróżowanie. Przynajmniej można się położyć, jest spoko. Ale pamiętajcie, bierzcie śpiwory, bo te kocyki, które tu rozdają, wyglądają jakby ktoś miał je od urodzenia. Dojechaliśmy do Hue, masakra. Jestem tak niewyspany, tak mnie wszystko boli. 30 razy się przekręcałem, budziłem, nie wiem jak ty. No ja też. A generalnie najgorszym momentem było to, jak wysiedliśmy. Oblazła nas masa taksówkarzy. Ostatnią rzeczą, którą chciałem robić, to jest interakcja społeczna z kimkolwiek, który mnie chce naciągnąć, więc najlepiej po prostu się do nich nie odzywać. Nie mogłam się przez pierwsze 7 godzin ułożyć. A gdy jak w końcu stopy ogrzały obrzydliwym kocem, znalazłam patent. W końcu usnęłam, ale nie na długo. Nasze danie, podobno z tego regionu. To jest ciastko ryżowe ogólnie z krewetką. Pani powiedziała, że najpierw się moczy tutaj, w tej miseczce. To jest strasznie duże. Fajne, bo to jest trochę smaku takiego, nie? Tu możesz jeszcze coś ostrego dodać.
Nie, dziękuję. Dlaczego? Spróbuj. Nie jest może jakieś takie super wybitne, ale spoko. Warte spróbowania? A to jest kolejny banbo. To jest zupa z wołowiną. Pani nas też uczy, jak to się je, że to się wrzuca do środka. Dobrze, że tutaj dają od razu instrukcję obsługi jedzenia, a nie tak jak w Chinach, że musieliśmy zgadywać. I później też śmiali. Zamówiliśmy wietnamskie lody z banana. To jest po prostu zamrożony banan z czekoladą i orzechami. Szału nie ma. Zobaczcie, jaka tu jest mega ta architektura. Po prostu budują te domki takie jedne obok drugiego i to są zazwyczaj takie prostokątne klocki, tylko bardzo ładne. Nawet jak się jedzie wsią, to wszystkie budynki wyglądają tak samo, takie prostokątne, tak jak tam widać. Tak jakby po prostu ktoś z klocków miał je złożyć do kupy i to śmiesznie wygląda, bo na polu często jak się jechaliśmy busem, jedziemy przez wieś, a tam stoi jeden płaski budynek na samym środku, a dookoła jakieś pola i później jedzie i następny i takie same. Jeszcze raz chyba w życiu pójdę do Barbera. Za 8 zł albo 11, nie wiem. Co? Chyba jedziemy, co? Za 11 zł? No dawaj. Okej. Może będzie tego warte. Inaczej Paulina miałaby mnie ciąć, więc zawsze możesz mnie ściąć. Ty chyba nie weźmiesz ode mnie pieniędzy, co? Dam radę. Może jakieś symboliczne 2 zł. Ja na bałwana. Tak. Aż 3 przyszło, bo nie mogli ogarnąć. Jeden tylko stoi, się uśmiecha i się patrzy. O. Tak się popatrzę. No i chyba zadecydowali. No to zobaczymy, co to będzie. Powiedziałem gościowi, że zrobię tak, żeby było dobrze. Jest coraz lepiej. Progres. No i jest i pan Grzybek. No nie mogę zabraknąć pana Grzybka. Strzyżenia od miski, wszystko się sprawdza. Nie ma już Grzybka przynajmniej. Wali mi jakąś gąbką teraz, ale jest good. Good. Okay, thank you. A to moja fryzura. Tak to właśnie wygląda. Jak wam się podoba? Jak tobie się podoba? No nie wiem, czy nie powinieneś zostać tak jak w połowie na Grzybka. Dajcie znać w komentarzu, jak mnie obstrzygł Han. Słuchajcie, jak chcecie iść na Techniawę, to do supermarketu. To najlepsza nuta z głośników. Chcieliśmy zamówić ciepłą kawę, ale tutaj chyba z przedziału dają zimną, więc... Ja mam słoną kawę. Słoną kawę, która się stąd wywodzi, z tej miejscowości Hue właśnie. Tak jak w Hanoi jest z jajkiem, bardzo sławna, tak tutaj jest solona. Ale solona piana jest. Jest śmiesznie. Ale smaczna. Nowe doznanie kulinarne. Od pewnego momentu stwierdzam, że ja chyba nie jestem obiektywny w tych ocenach tego jedzenia, bo mi po prostu wszystko smakuje. No w większości mi wszystko smakuje. A ta kawa teraz, jak się trochę rozpuściła, jak ją wymieszałem z tą pianką, jest kozacka, więc na pewno będę zamawiał teraz słoną kawę. Dzisiaj na miasto trochę bawić się w mieście Hue. No i podobno jest grubo. Ale to pewnie już słyszycie. Gra muzyka na ulicy, dosłownie. Kapela. Siedzimy sobie w kawiarni, relaksujemy się przed wyjściem do Cytadeli. Zobaczcie, jaka piękna miejscówka. Coś wiemy o tej Cytadeli? Coś tam wiemy, no się dowiedzieliśmy. Ogólnie ta Cytadela i
to nie tylko cytadela, ale też taki kompleks budynków ogrodzonych tą ścianą, którą tu widzicie. W każdym razie to całe to przedsięwzięcie powstało w 1803 roku i zostało wybudowane na polecenie cesarza Gia Long, który zapoczątkował dynastię Nguyen. I właśnie w 1303, kiedy to zostało wybudowane, tutaj też została przeniesiona stolica Wietnamu z Hanoi, czyli dawnego Tan Long, właśnie tutaj do Hue. Zostało to wszystko wzorowane na zakazanym mieście w Pekinie. Gdzieś na pewno zobaczymy jakieś podobieństwa, chociaż tu jest dużo mniejsze to wszystko, ale no powiedzmy, że zamysł jest taki sam, a nazywa się to fioletowym zakazanym miastem. Trochę mieli tą fosę. To prawie tak jak u nas, z kanałkiem. Tak, prawie jak w domu. Ale duże. Ciekawe co tam w środku jest. Jak zwykle śmieci. Masakra. Może liczą na to, że kiedyś ona zostanie wystrzelona i trafi tego w łeb kogoś, kto tam wstawi te śmieci. Tak, To w ogóle wszystko jest otoczone fosą. Rzeka perfumowa. tak. A wiesz dlaczego się wzięła rzeka No perfumowa? właśnie nie wiem. Ja też nie wiem. A, myślałam, że pytasz, żeby mi powiedzieć, że jednak wiesz. Mamy tutaj teraz do czynienia z mapą tego przybytku. Zobaczcie też taki układ jak w zakazanym mieście. Przez bramy. Can we pay by card? Card. Cash only? Czyli tylko gotówką. Przed nami właśnie wejście. Czy coś chcesz powiedzieć, panie redaktorze? Pani redaktor, ja tam jestem zwykłym rzemieślnikiem. Z początkującym youtuberem. Nawet nie, bo nazwiemy się początkującymi youtuberami, jak będziemy mieli 1000 subskrybentów, więc subskrybujcie. Będzie śmieszniej. Fioletowe zakazane miasto, pewnie dlatego, że mają fioletowe ozdoby. W ogóle rozdzieli jedno wejście, pewnie ze względów też militarnych, na 3 mniejsze grupy. Zobaczcie, jakie są wąskie te mosty. No i mamy jeszcze takie małe fosiątko, taki kanałek. Zaraz wchodzimy i zobaczymy, jak to wygląda. Podobno można tu spędzić ze 2-3 godziny. Jeżeli mamy to porównywać do zakazanego miasta, bo Tak. de facto oni się porównują do zakazanego miasta, to my też to porównamy. Ogólnie wejście to może rzeczywiście takie dosyć podobne. W sensie duży teren, te mury. No, co ty, tam to było wejście takie imponujące, Ale takie mówię, imperialne. Taki koncept tego wszystkiego jest taki sam w sensie, ale tu się wchodzi, jest zupełnie inaczej, no bo od razu są jakieś drzewka, jest kolorowa, a tam był sam beton i Tak. budynki od razu. I te ładne drzewa. A tu jest naprawdę Zadbali ładnie. o to, żeby było przyjemne dla oka. A proszę, jaki sum, zobacz! No, Ale ma wąsy. Jak Konfucjusz takie długie. w sumie tak trochę wygląda. Trochę tak, nie? Jesteśmy przed tym Nowym Rokiem i właśnie Świętem tutaj Tet. przed świętem Tet, gdzie właśnie wszystkie dziewczyny się przebierają w te swoje tradycyjne stroje i co roku sobie robią nowe zdjęcia, biorą kwiatki i pozują w różnych właśnie takich miejscach. A zazdrościsz im? Czy byś chciała, czy? Znaczy ogólnie te stroje aż tak mi się nie podobają, jak na przykład kimono japońskie albo hanbok koreański. No nie no, te koreańskie stroje nie są aż takie ładne. Bardzo ładne były te chińskie stroje z dynastii Tang. Ja to zawsze mam takie szczęście, że jak gdzieś jadę do fajnego miejsca, to zawsze akurat jest remont. Zobacz, jaki on zdziwiony jest. Teren pałacu od 1880 roku służył Francuzom za spelunę. Tak prawdę mówiąc, odprawiali tutaj dużo uroczystości, dużo ceremonii, jakieś wręczenie medali, nie wiem, zasług. Robili to podczas gdy cała rodzina królewska, ta cesarska, mieszkała właśnie w tych oto murach. Jest to dosyć duży obiekt, więc na pewno by się pomieścili, ale jednak użyczyć swoich włości komuś, kto podbił Twój kraj i go kolonizuje i traktuje Twój naród jak traktuje, można to nazwać szczerze głupotą. Podczas tego całego okresu to bardzo niszczało. Z racji tego, że mamy taki klimat, jaki mamy, jest to klimat stricte tropikalny, tutaj już jesteśmy pomiędzy dwoma zwrotnikami, gdzie ta temperatura nie jest sprzyjająca zachowaniom takiej budowli, tym bardziej jak się o niej nie dba. Przede wszystkim w trakcie wojen indochińskich to zostało też zrównane z ziemią, cały czas to odbudowywują. Musi być zadbane, jeżeli płaci się za bilet, to się płaci grube pieniądze. To tak jak bo w cały Pałacu Letnim w Pekinie też Tak. to się wszystko rozsypywało, ale tutaj no, ten klimat jest trochę, powiedzmy, że mniej sprzyjający takim budynkom. Ale mimo wszystko, no nie wygląda to najlepiej. Obdrapane ściany, no fakt, no wszystko co to widać. Ma to swój klimat, tak jak Wam powiedziałem, tak samo w Pałacu Letnim, ja to lubię takie rzeczy. Tam jest ten ogród jakoś ładny, ale tutaj to jest taki totalny Fast. random.
chwast na chwaście i gdzie co urośnie, tam rośnie. Ale No tak ma jak to, tyle ma to kasują, swój to klimat, mogliby ale chociaż jednak to... mimo wszystko tam na przykład widzisz, drewniane bele podtrzymują ścianę, żeby się nie zawaliła, więc No tam. za nami cesarzownia, czyli pałac cesarza. On w ogóle został totalnie spalony, także to co tutaj jest, to jest idealna replika tego, co tu było wcześniej. W każdym To jest taka razie replika takich z mocnym akcentem na francuski styl, bo zobaczcie jak to wygląda, te wszystkie duże okiennice. trochę tak, jak taki Wersal. Cesarz rządził do 1945 roku, tak oficjalnie. I ostatni wtedy został zmuszony do abdykacji. Wtedy też powstała Demokratyczna Republika Wietnamu. 31 stycznia 1968 roku miała tu miejsce bitwa. Bitwa pomiędzy Wietnamem Północnym a Południowym, w której uczestniczyli też Amerykanie oraz wojska Wietkongu. Wszystko się odbywało też na tym terenie. Na początku Amerykanie mieli za zadanie nie bombardować Hue ze względu na jego historyczne znaczenie dla kultury, dla tradycji wietnamskich, z racji tego, że tutaj był ten pałac cesarski. No ale później jak zaczęli przegrywać, no to się trochę z tego wycofywali. I na terenie tego pałacu mieściły się dwa wojska i była bitwa. Właśnie wojska Wietkongu oraz wojska amerykańskie. No i podczas tej bitwy ze 160 budynków, które się tutaj znajdowały na terenie, przetrwało tak naprawdę tylko 10, także to były naprawdę mocne walki między północem a południem. Amerykanie bronili tego miejsca, a Wietkong oraz Armia Północnego Wietnamu po prostu atakowali. Nie ma co pan patrzy? To pachnie drewnem? Twarde? Twarde? Dobre? No, specjalista. Kurczę, jesteśmy teraz właśnie w Imperial Garden. Ładnie pachnie trawką. Ładnie pachnie trawką. Panie w kapeluszach cały czas pracują. No i tutaj już jest ładnie. Tu jest to utrzymane, jest naprawdę to wygląda, no zobacz. No, widać. Się znają na robocie tutaj. Nie, jeżeli chodzi o zdobienia, w ogóle kolumn, zdobienia murów, no to Wietnamczycy dużo lepiej się prezentują. Jeżeli mielibyśmy oceniać, to według mnie tutaj jest duża przewaga w stronę Wietnamu. Tak, no to prawda. Chociaż Zobaczcie no, na tak, bogatość to zdobień. wszystko jest takie śmiesznie, tak. Znaczy może nie śmiesznie, ale Podniszczone. tak podniszczone. Ale tutaj ma większy klimat niż w tych Chinach. Zdecydowanie. No i ta trawa wszędzie obecna. Wiesz, też może ta kwestia, bo tam ten imperializm, co lubimy bardzo podkreślać, był bardzo mocno widoczny, a tutaj jednak nawet te odcienie trawy, pomimo tego, że to jest to samo, było też cesarstwo, też jest teraz dalej komunizm, czyli ustroje polityczne były te same, no to jednak obserwujemy te połacie trawy, pomimo tego, że nie są zbytnio utrzymane w należyty sposób, to jednak mają bardzo duże znaczenie dla widoku całego. Dokąd idziesz? Ja nie wiem, gdzieś się tutaj położę. Dużo miejsca to. Chodź akurat. komuś do pokoju. Niedługo będziemy zmierzać do Hoi An. Jeszcze tam chwilę pobędziemy, ale do Hoi An będziemy jechać autostopem, tak zdecydowaliśmy. Jak ja bym tutaj mieszkał, to bym sobie tutaj zrobił grilla. Myślę, że w tym miejscu by było idealnie. Ławeczka. Tamtą altankę bym potraktował na ognisko. Czy wy też widzicie tam żółwia, czy tylko ze mną jest coś nie tak? Ma takie łapki, tutaj ma głowę i skorupa cała. I tam też jest drugi taki, ale tamten ma nawet wyżej głowę podniesioną, to na pewno jest żółw. Ty, a może to jest tyłek To żółwia? tak nie wygląda żółwia. No jak nie żółwia wygląda na żółwia? orwato. Wygląda jak żółw. No taki trochę zdeformowany. Nie no, z tej strony jest żółwiem. Tutaj już niekoniecznie. No jak niekoniecznie, zobacz. No tutaj może i tak, No i ale nawet tam jest od, tak, ale od ktoś tyłu jakiś, to już nie. ktoś go koślawo tak go obciął. Tak. Tam jest żółw, który trochę wygląda jak potwór z Loch Ness. Widzicie tak, to? no. Ale nawet ma otwartą mordę. Czy nawet cesarz miał kort tenisowy. Jest też wysypisko, także już wiemy, gdzie wszyscy wyrzucali śmieci. Tak, trafiliśmy na wysypisko w cesarskim pałacu. Zobaczcie, jakby... Przez okno rzucali. No właśnie, z okna rzucał. Zaczęło się od cesarza Kien Fuk, który rządził tylko przez 8 miesięcy. No później zmarł i młodszy brat jego objął tron, ale w każdym razie od 84 tutaj to wszystko było pod protektoratem francuskim. Jeden z cesarza, dokładnie Duy Tan, miał tylko 8 lat, jak został cesarzem, także jest tutaj napisane, że
mimo tego był bardzo inteligentny i dojrzały jak na swój wiek. No nie wiem jak wy, jak mieliście 8 lat, ale czy bylibyście w stanie podejmować decyzje o całym kraju w tym wieku? Nie sądzę. Do czego to jest zakazane miasto? Zakazane miasto jest ano dlatego, że wyróżniamy tutaj dwa obszary. Pierwszy to jest obszar stricte za tymi murami, które przyszliśmy za tą wielką fosą. To jest po prostu miasto. Imperialne, cesarskie miasto, do którego mieli dostęp normalni ludzie, bardziej takich wyższych, wiadomo, sfer, ale jednakże bardziej normalni. Nie była to rodzina królewska. No i wyróżniamy też takie bardziej zamknięte, zakazane miasto. No i to jest jakby to miejsce, w którym właśnie teraz jesteśmy, do którego dostęp miała tylko rodzina królewska. Ceremonialna herbatka. Tylko że to nie ci kolonizatorzy, to Francuzi tutaj spędzali czas, nie Anglicy. Oni na pewno też piją herbatę. Myślisz? Kto nie pije herbaty, no? Może Francuzi właśnie. Czyli ten budynek robił za poczekalnię. Dla tych, co Dla mieli tych, audycję tak. u matki króla, Dokładnie. znaczy królowej, Czyli Queen Mother. to była jej rezydencja tutaj. A tam jest jej riksza, którą Wietnamczycy odkupili od Francji. Odkupili. Także wiecie. Słabo. Bogato, na bogato. No szkoda, że nie oddali za darmo. Chyba miała najlepiej z tych wszystkich tutaj. Najładniej, nie? Taki spokój. Nie masz wrażenia, że tu też najbardziej zadbane było z tego, że tutaj matka króla mieszkała? Tak, też mi się tak wydaje. No, ona tutaj wszystkich za mordę trzymała. Sprzątaj w sobotę! Sprzątaj, żeby nie było. Właśnie obejrzeliśmy film o służącej. Ostatniej służącej, ostatniej matki z tej dynastii Nguyen. No nie była to dosyć wesoła historia, bo one były tutaj dosłownie zabierane z domów, jak były dziećmi i trenowano je tutaj do bycia służącymi, nie mogły wrócić do domu, musiały mieszkać tutaj i każda pomyłka była karana, także no taki dosyć Nie miał smutny łatwego film. życia. Jednak, żebym tego nie porównał totalnie do zakazanego miasta w Chinach, jest zupełnie inaczej. Rozumiemy, skąd mogło się to wziąć, takie delikatne porównanie, bo było to w pewnym sensie wzorowane. Warto to też odwiedzić, bo to jest zupełnie co innego. Inny klimat i zupełnie dużo więcej zieleni, już trochę uboższe od tego zakazanego miasta, a jednakże jest więcej otwartego terenu, bo tam było wszystko zakończone tymi murami, tylko place te wywalone tą kostką były dosyć otwarte, a reszta nie było takich zieleni, nie było takich miejsc, w których można było faktycznie poczuć się dobrze. Wyobraźcie sobie, jak jesteście cesarzami. Wchodzicie, stoicie na takim miejscu i o, przed wami plac. A wszyscy wiwatują, że was widzą. Nie wpuszczać ich, nie wpuszczać. Otwarte? Solidne? Tak? To jest mur, który dzielił ludzi. Tutaj mógł być plebs, no trochę lepszy niż plebs, a tutaj cesarzowie. Trochę jak w Uncharted takie klimaty. Ten, kto gra, ten wie. No to wychodzimy. Wizyta Cytadeli została zakończona. Idziemy coś zjeść do marketu. Jesteśmy na markecie Dongba. To jest miejsce, które słynie z tego, że jest bardzo starym marketem i się tu bardzo dużo dzieje. Już za czasów panowania dynastii Nguyen ten market obowiązywał i działał i funkcjonował. A teraz jest to siedlisko tak naprawdę wielkiego street foodu. Może tu stać praktycznie wszystko. I nie tylko. Tandetne podróby też. Bardzo dużo się dzieje, jest dosyć mocno chaotycznie już na samym wejściu, a zaraz zobaczymy jak jest w środku, bo to jest cała hala. Pani ma swoją budkę, której wystaje. Ta też pani ma swoją budkę, której wystaje. W ogóle jak to jest zabawne, one mają swoje tam okopy, jak prawie że jak Wietkong w trakcie wojny. Jest. Wszystko można kupić, jakieś słodycze, ozdoby, biżuterię. Się trzeba sprawnie poruszać, bo wszyscy są tacy szybcy. Śmieci na samym środku. No taki market z prawdziwego zdarzenia bym powiedział. Nie mam pojęcia co to jest, ale jest bardzo dobre. To Smakuje nie jest jak kaki. kaki? No właśnie. Tak smakuje. To jest kaki. To jest kaki? Jest smaczne? No. How much? 1 kilo là 60 đồng Việt Nam. Can we have Xem. two? And two? Weźmy sobie, zjemy, bo to jest, naprawdę jest dobre. Okej, pani nas chce zaciągnąć mocno. 60? Załadowała nam tylko, że było 60 ze wszystkiego, więc No dobra, dobra. damy jej. Niech będzie. Myślę, że i tak zostaliśmy wycyckani. Jeżeli No, kupowaliście na tym bardzo możliwe.
targu trochę taniej, to dajcie znać. Zobaczcie, jeszcze nam dołoży? Tak, chyba nam dołoży. Dołożyła nam jeszcze, słuchajcie, czegoś. Thank Bo you. myśli, że zrobiła dobry biznes. Thank you. Hello. Czemu się ze mnie śmieje? Babka się z ciebie śmieje? Tak, Czemu? pokazała mnie palcem. Ha, ha, ha. Okej. Tak, trochę za dużo się dla mnie tutaj dzieje. Jest głośno i tak dużo ludzi i tak niekomfortowo trochę. No, O, ale... pani ma mango. Zobaczymy, zapytamy się ile za mango. Hello. For 1 kilo? 1 kg? How much? 20? 20 za 1 kilo mango. Słuchajcie, przynajmniej wy się nie dajecie oszukać, jak będziecie, albo raczej naciągnąć. No nie byliśmy oszukani po prostu. Nie, trochę za szybko to zrobiliśmy i no... My teraz trochę żałujemy, No ale to ale mam nadzieję, że chociaż te owocki będą pyszne, bo ja się czuję źle teraz. 40? Okej, i could be cheaper? Daj mu 20. Spróbuj. 20, okej? 20? O, 20? No? A. Nie chcieli. Chyba tutaj... Ciężcy. O, ale nam dorzucili gratisowo. Thank you. Come on. No dobra, mamy mnóstwo owoców, bo tutaj jest ponad 2 kilo owoców. Także O, myślę, arbuz, że zobacz. możemy wracać. Nie. Mamy 20 Ogarnijmy, tysięcy. ogarnijmy Ostatni się. Ho Chi Minh został w kieszeni. Ile byśmy Tak. mieli owoców, jakbyśmy nie dali się oszukać? A teraz będę przeżywał przez chyba ze 3 dni. Dla mnie jest za tłoczno, za głośno i ogólnie za dużo się tutaj dzieje i ja nie lubię za bardzo takich miejsc, ale to ja. Szybko się przebodźcowuję, także to miejsce jest dla mnie takie średnio komfortowe, ale na tanie zakupy jak widać można. Trzeba się odnaleźć po prostu jako taka przekupa na bazarze. Tutaj trzeba głośno krzyczeć i wchodzić w tłum i się nie bać. Thank you, we already have one. A, thank you. Thank you. Myślę, że tutaj naciągają mocno. Turystów na pewno, ale jak się zna ceny, no to wtedy byłoby git, no. Tylko, że kto to wie? Było z lokalsem jakiś porozmawiać na ten temat. My bardzo lubimy suszone mango. How much? 100 gram? We 30. To Chcieliśmy zapytam się kupić drugiej osoby teraz. 90. Hello, było. how much for a mango? 100 G? 100 gram. But how much? 50,000 dong. 50,000. No ta pani przynajmniej jest większym naciągaczem niż tamta. Chciała nas policzyć 50. Ja mam zawsze problem z zrozumieniem ich, bo oni często mówią 15, a myślą 50. 30 też często, a mają na myśli 40. O, to też prawda. Czy ciężko zrozumieć Jakie trochę. sikory, zobacz, tu jaki Rolex. Jakby ktoś chciał Rolexa kupić. Thank you. Yeah, Rolex. Oh, of course. Ray-Bans even. Oh my god. Zobaczcie, co się dzieje. Tylko powiedziałem Rolex. I od razu, Roli się znajdzie. A może taką sobie czapkę kupię, zobacz. Już ci proponowałam taką. Ale mówię o tej małpie. A, Jak bym wyglądał? trochę chyba za mała jest na ciebie. No jak? Melonik. To nie dla mnie takie atrakcje. Nie ma można co. być głodnym po prostu, jak się idzie na takie zakupy. O daj, to prawda. Trzymajcie się. Buźki.